dobry, cześć! Jesteśmy właśnie w miasteczku Prodomos, które jest niezwykle malowniczym miasteczkiem, ponieważ wszędzie są takie oto drzewka. Pokażemy Wam dzisiaj, jak to miasteczko wygląda, a także jak wyglądają pobliskie miasteczka, nazywane tutaj wioskami. Ciepła woda, jak na to, że jest kwiecień, to naprawdę jest niezła. Plaża, na której jesteśmy teraz, nazywa się Marcello i na tej plaży ma być taki beach bar, jak jest na Mykonos i się on nazywa Skorpios. Więc ta plaża, myślę, że w ciągu 2 lat będzie bardzo popularna. A dlaczego? Ponieważ jest tutaj bardzo spokojna woda, nie ma kamieni i wejście do niej jest idealne. Paros nie bez powodu zaliczany jest do jednej z piękniejszych wysp w Grecji. I właśnie dzisiaj zarówno ja, jak i Wy będziemy mieli okazję się o tym przekonać. Jak już się dowiedziałam, dzisiaj akurat rozpoczął się sezon i restauracje dopiero dzisiaj się otworzyły, więc mamy szczęście. Nie tak jak ostatnio na wyspie Lefkada, gdzie po prostu wszystko było pozamykane. Wchodzimy teraz do historycznego kościoła bizantyjskiego. Ma on ponad 1700 lat. Został wzniesiony w IV wieku i pełnił wtedy rolę baptysterium, czyli takiego specjalnego rodzaju budynku sakralnego, który był używany do chrztu wczesnych chrześcijan. Wejście do kościoła oczywiście jest bezpłatne i co było dla mnie ważne, nie było absolutnie problemu, żeby wejść do budynku z psem. Kościół ten jest aktywny i nadal odbywają się tutaj nabożeństwa. Korzystając z tego, że jest tutaj tak cicho i malowniczo, to opowiem teraz, jak tutaj najlepiej się dostać. Są 2 drogi do wyboru. Pierwsza z nich, z której ja skorzystałam, jest droga wodna. Skorzystałam z promu, który nazywa się Blue Star Ferries. Koszt transportu w jedną stronę wynosi 50 euro i co ważne, pies podróżuje za darmo. Więc w ramach mojego biletu mogłam przewieźć również i Mini. Płynęłam z Pireus w Atenach i dopłynęłam już tutaj na Paros w 4 godziny. Promy są tylko 2 razy dziennie. Pierwszy jest chwilkę po 7 rano, następny jest pod wieczór. Ja oczywiście wybrałam ten poranny, żeby jeszcze skorzystać z całego dnia tutaj na Paros. Jeżeli chodzi o ilość ludzi, które były na tym promie, to było ich dosyć sporo, dlatego radzę, żeby w sezonie rezerwować sobie bilety z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ jak dzisiaj, na początku kwietnia,
prawie było, że full, aż ciężko było znaleźć jakieś wolne miejsce do siedzenia, no to pomyślcie sobie, co dopiero jest w sezonie. Następną ważną informacją, jeżeli chodzi o podróżowanie takimi ferry, takimi promami, jest to, żebyście na bilecie dokładnie sprawdzili, z którego gate'u odpływa wasz statek, ponieważ na Pireus tych gate'ów jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli już dojedziecie na Pireus, to będą tam różne busiki takie wewnętrzne, które rozwożą ludzi do odpowiednich gate'ów. Więc zwróć na to uwagę, bo ja na szczęście zapytałam panią sprzątającą, czy ten gate jest na pewno tutaj. Ona powiedziała, że nie, on jest zupełnie z innej strony. Wsiądź w ten autobus, który tutaj stoi i on cię zawiezie. Więc słuchajcie, kto pyta, nie błądzi. Dobrze zapytałam tamtej pani, bo jechaliśmy jakieś 7 minut. Wydaje mi się, że to było trochę ponad 1,5 kilometra, więc przyjeżdżając na ostatnią chwilę na prom, jeszcze nie znając lokalizacji tego gate'a, naprawdę można się spóźnić. Więc proponuję, żeby przyjechać tak minimum 40 minut, nawet i godzinę wcześniej, bo można sobie na ten statek wyjść wcześniej i zarezerwować fajne miejsca. W innym przypadku zostają Wam miejsca najgorsze, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania dotyczące podróżowania takimi statkami, to dajcie znać w komentarzu, chętnie na nie odpowiem. Drugą drogą, która jest do wyboru, jest droga powietrzna. Można oczywiście dolecieć tutaj samolotem, jest lotnisko. Ja podróżuję z pieskiem, jak oczywiście wiecie, więc dodatkowo na takie loty krajowe należy kupić psu bilet, który kosztuje 30 euro. Czy tylko ja nie lubię tego typu filiżanek, gdzie nawet nie można sobie włożyć palca? Kto to wymyślił? Rozmawiałam właśnie z lokalsem, takim starszym mężczyzną, którego zapytałam o to, jak stare są te budynki, i jego odpowiedź mnie zdziwiła. Powiedział mi, że większość tych budynków w okolicy, po której teraz chodzę, ma powyżej 1500 lat. Natomiast około 80 do 100 lat temu zostały one nieco odremontowane. Natomiast cała ta dzielnica sięga nawet 1700 lat. Wow! Na obiad zamówiłam sobie faszerowane pomidory oraz faszerowaną paprykę. Faszerowana jest ona ryżem z różnymi przyprawami. Wygląda apetycznie. O, Mini też by chciała spróbować. Bardzo dobre. Wiecie co? Jak nie wiecie, to ja wam pokażę. To było takie przepyszne, miało takie różne przyprawy. Trochę pikantnego, trochę cytryny, trochę rozmarynu, ziół przeróżnego rodzaju. Naprawdę było bardzo, bardzo dobre. Dla fanów kuchni wegetariańskiej zdecydowany must try, więc napiszę Wam nazwę restauracji na dole i koniecznie sprawdźcie ją, będąc tutaj na wyspie. Co mi nie zrobiła od razu po wejściu do hotelu? Oczywiście położyła się na poduszce. Nie wyobrażamy sobie zwiedzania wyspy bez wynajmu samochodu, ponieważ tutaj komunikacja miejska nie działa, Ubery nie funkcjonują, są tylko prywatne taksówki, których cena zwala z nóg, naprawdę. Po przypłynięciu tutaj promem byłam się zapytać taksówkarza, ile by wyniósł kurs do hotelu. To było jakieś 8-9 minut drogi, a on mi powiedział 15 euro. Jak Rafał zapytał w hotelu, ile kosztuje przywiezienie go do portu, to ile ci powiedzieli? Ten sam odcinek 34. 34 euro za 9 minut drogi. Masakra. I słuchajcie, stwierdziłam, że trzeba wynająć samochód. I
Większość wypożyczalni była zamknięta, tylko 3 w tej przyportowej miejscowości były otwarte. I tak, w jednej mi powiedzieli, że wynajem za jedną dobę jest 30 euro, ale 900 euro depozytu. W drugiej mi powiedzieli, że to kosztuje 40 euro i poszłam do trzeciej, bo one tak wszystkie były obok siebie i mi powiedzieli 30 euro za dobę i nie ma żadnej kaucji, nie ma żadnego depozytu, od razu sobie jadę i nie ma żadnego problemu. Więc zobaczcie, to macie samochód za 30 euro za cały dzień. To jest mniej niż trasa w jedną stronę 9-minutowa, a naprawdę być tutaj i nie pozwiedzać sobie całej wyspy, to dla mnie jest grzech. Naprawdę, te miejscowości tutaj są bardzo malownicze i ograniczać się tylko do tej przyportowej zdecydowanie nie, więc koniecznie wypożyczcie sobie samochód będąc tutaj na wyspie, bo zobaczycie dużo więcej. A no jak już wspomniałam, komunikacji miejskiej tutaj nie ma, Ubery nie działają, a taksówki są bardzo drogie. Więc tak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to również nie mieli żadnego problemu. Więc napiszę Wam na dole nazwę tej wypożyczalni, z której korzystałam. Mam również numer WhatsApp do właściciela, więc jeżeli mi napiszecie wiadomość prywatną, to udzielę Wam tej informacji i myślę, że zaoszczędzicie na tym bardzo dużo pieniędzy. Właśnie kupiliśmy bilety lotnicze z Paros do Aten. I pierwszy raz okazało się, że bilet lotniczy dla psa kosztuje tyle, ile 2 nasze łącznie. Jesteśmy w szoku. Pierwszy raz się z tym spotykamy, ale na końcu vloga będziemy mieć okazję pokazać Wam, jak wygląda ta wyspa z lotu samolotu. Słuchajcie, ale się przed chwilą wystraszyliśmy. Przypomniałam sobie, że ja nie wzięłam mini paszportu ze sobą, bo myślałam, że będziemy wracać ferry, tak jak jechaliśmy tutaj. O, teraz dopiero mi się przypomniało, że nie mam mini paszportu i przyjechaliśmy właśnie na lotnisko. Jesteśmy na lotnisku i zapytałam, co w takiej sytuacji mogę zrobić i na szczęście przemiłe panie powiedziały, że zdjęcia dokumentów wystarczą psa. Więc na szczęście zawsze robię zdjęcia takich dokumentów i udało się. Ale powiem Wam, że stres mieliśmy niezły, co nie? I to są właśnie przygody. Ale nauczka naprawdę, żeby sprawdzić, żeby zawsze być przygotowanym na wszystkie możliwości. Najwyżej byśmy miniaczka zostawili. Tak, na pewno, tego stworka byś zostawił. Musiałabym wracać wtedy ferę od rana, ale na szczęście wszystko się udało. Na szczęście, Piotr. Przenieśliśmy się do przyportowej miejscowości Noussa i powiem Wam szczerze, że dla mnie wszystkie te miejscowości wyglądają bardzo podobnie. Na środku większości placyków są takie ortodoksyjne kościoły greckie. Charakteryzują się niebieską kopułą i takim opływowym kształtem. Oczywiście motyw przewodni Grecji to są te piękne drzewa. Marzy mi się, żeby mieć takie przed naszym domem. Chociaż z moją ręką do kwiatów wyhodowanie takiego okazu myślę, że graniczy z cudem. Nie ma lepszego czasu na zwiedzanie Grecji niż właśnie kwiecień i mówią nam to dosłownie wszyscy Grecy, ponieważ teraz jest piękna pogoda, nie ma jeszcze napływu turystów. Większość restauracji, beach barów jest jeszcze niestety zamknięta, ale dzięki temu mamy możliwość podziwiać Grecję taką, jaka naprawdę jest.
bez tłumu turystów. Wyobrażacie sobie, jak to jest w sezonie? Pewnie trzeba chodzić z tip-topami, a teraz cała ulica tylko dla nas. Przepięknie, tutaj jak na Sardynii. Chodziliśmy sobie tutaj uliczkami i natrafiliśmy na coś takiego. Mówię do Rafa, zobacz, ale wygląda jak naturalny. A okazuje się, że Przyjrzałam jest się i prawdziwy. to jest prawdziwy żółw. Mam nadzieję, że umarł śmiercią naturalną. Wow, jestem ciekawa, ile ta kamienica może mieć lat. Na pewno więcej od ciebie. Nas razem wziętych i jeszcze naszych rodziców i pewnie dziadków jeszcze. Wow, ale materiały budowlane. Tak wygląda szczęśliwa Chihuahua. Spod Wrocławia na Paros trafiła. Nie wiem, czy wiecie, ale Liniaczek urodził się pod Wrocławiem. Wrocławianka. No, a teraz relaksuje się na Parosie. O. Zgadnijcie, co Miniaczek kocha najbardziej. Jedzenie! Dance, dance, dance. Kiss, kiss. This way. Kiss. How? Dla jedzenia zrobi wszystko. Mądry piesek. Witamy Was w ostatnim naszym dniu pobytu na Paros. Powiem Wam, że jesteśmy naprawdę zachwyceni tą wyspą. Jest przepiękna. Właśnie zjedliśmy sobie bardzo pyszne śniadanie, przepyszne jedzenie, bardzo dobre ceny, w świetnej lokalizacji, więc od nas taka polecajka. Właśnie sobie krążymy tutaj takimi malutkimi, malowniczymi uliczkami. Przepiękne miejsce, to jest miejsce, do którego się wraca na pewno. Za chwilkę uciekamy na lotnisko i zdradzimy Wam jeszcze tutaj szczegóły dotyczące podróżowania z psem oraz pokażemy Wam, jak ta wyspa wygląda z lotu samolotu. Cześć! Żegnamy się z przepięknym Paros. Myślę, że jeszcze tutaj wrócimy, co? Niewykluczone. No i dolecieliśmy już do Aten. Lot był taki krótki, że zdążyliśmy się tylko wznieść w powietrze, żeby za chwilkę tak naprawdę opadać. Nie było z pieskiem żadnych problemów, bardzo spokojnie przeżyła ten lot. Teraz już idziemy do wyjścia i wracamy do domku. Jeżeli podobał Ci się nasz vlog z Paros, to daj łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Bardzo pomaga to nam, twórcom, w rozwoju kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Cześć!